Oficjalnie witam na pierwszym spotkaniu pod hasłem Akademia AI dla biznes partnerów WellU. Za chwileczkę udostępnię ekran. Akademia AI, Akademia Sztucznej Inteligencji dla biznes partnerów WellU. Teraz kilka dni temu podczas gali naszego 15-lecia też powiedziałem ze sceny, że my już w WellU wewnątrz firmy dość mocno używamy sztucznej inteligencji, używamy jej coraz więcej i będziemy używali jeszcze więcej. Dlatego też uznaliśmy, że wśród naszych biznes partnerów będzie bardzo dobrze, jeśli będziemy Was po prostu edukować w tym zakresie. Zależy nam bardzo na tym, że wszystkie narzędzia, zarówno te, które my dla Was w firmie stworzymy, oparte o AI, ale też po prostu to, co jest na rynku, z czego już korzystacie, chcielibyśmy jakby dostarczyć Wam tej wiedzy, która jest potrzebna, żeby mądrze i efektywnie korzystać z tych narzędzi, z dobrymi efektami, bo sztuczna inteligencja ma nam pomagać w życiu, ma nam ułatwiać życie i po prostu jest to narzędzie jak każde inne, czy aplikacje też jak każde inne, po prostu czy są pewne dobre praktyki, których się trzymamy, żeby uczyć, żeby robić to skutecznie i efektywnie. Króciutko, dosłownie 3 słowa na mój własny temat, bo być może są wśród nas dzisiaj osoby, które jeszcze nie miały okazji mnie poznać. Ja nazywam się Dariusz Młynarski i po pierwsze jestem dumnym wspólnikiem, współzałożycielem naszej firmy. WellU to jest moja firma i mam nadzieję moja ostatnia firma w życiu. Taka jest misja, żeby to był ten biznes, który będę już po prostu uprawiał z Wami wszystkimi do końca życia. Jak na razie świetnie to wychodzi, firma się fajnie rozwija. Natomiast mam takie 3 punkty swojej filozofii biznesowej też, że na co dzień też dużo się zajmuję tym, żeby dzielić się w zakresie zdrowego stylu życia dla osób, które są już w tej drugiej, lepszej połowie tego życia, żeby być zdrowo, więc ja dzielę się tym, co dla mnie działa. Nie jestem w tym zakresie naukowcem, ekspertem, lekarzem, nikt z tych rzeczy, po prostu jestem osobą, która próbuje, stara się żyć na własnych warunkach i z tym po prostu się z Wami będę też dzielił. Jednocześnie, poza tym, że jestem w WellU wspólnikiem, uprawiam też nasz biznes jako biznes partner. Jestem liderem zespołu w randze wiceprezydenta. Uważam, że jest to najlepszy network, jaki można w naszej części świata znaleźć i no, również po prostu prowadzę grupę. Są też tu dzisiaj z nami członkowie zespołu. Witam Was wszystkich serdecznie. No i słuchajcie, od niedawna zająłem się też tym, żeby właśnie ułatwiać życie i biznesy za pomocą sztucznej inteligencji, podkreślam, dla osób nietechnicznych. Dla osób, które są technicznie ogarnięte, czy są specjalistami od informatyki, od komputerów, one sobie świetnie radzą. Natomiast osoby, które są nietechniczne, potrzebują po prostu wsparcia i bardzo często nie do końca wiedzą, jak się zabierać za pewne narzędzia. I tutaj właśnie moja misja, żeby właśnie Wam w tym zakresie pomagać. I drodzy Państwo, wchodząc w temat już głębiej, zajmiemy się oczywiście dzisiaj sztuczną inteligencją w sposób dość ogólny. Dzisiaj przedstawię garść podstawowych wiadomości i umiejętności, które zachęcam, żeby sobie przetrenować też, kiedy spotkanie się skończy i będziemy pracowali głównie na bazie narzędzia, które nazywa się ChatGPT. Dlaczego ChatGPT? Dlatego, że jest najpopularniejszym na świecie, najczęściej używanym narzędziem, platformą opartym o sztuczną inteligencję. Są też inne, bardziej wyspecjalizowane. Każde z nich, powiedzmy, jest w czymś dobre, natomiast ChatGPT jest na pewno tym, czego wszyscy z nas, no warto, żebyśmy się nauczyli. I zanim jeszcze o czacie GPT, być może 3 punkty, które się Wam przydadzą. Bo jest też tak, że kiedy ja rozmawiam o AI z osobami, które nie są w tym biegłe, to zresztą nie tylko ja to słyszę, ale też internet jest pełen różnego rodzaju opinii, że AI to jest oczywiście z jednej strony fantastyczne narzędzie wspierające, które pomaga osiągać więcej mniejszym kosztem, wali tych narzędzi w sposób mądry, posiadając oczywiście pewne choćby podstawowe umiejętności. I tutaj taki punkt, czym jest, a czym nie jest sztuczna inteligencja. Moi drodzy, mówię o tym dlatego, że też na pewno słyszycie o takich sytuacjach, kiedy ludzie troszeczkę personifikują sztuczną inteligencję. Niektórzy zaczynają z czatem GPT wręcz nawiązywać relacje po prostu jak z kumplem.
I też sposób komunikacji, taki odruchowy sposób komunikacji, jak siadamy po raz pierwszy do czata GPT, to no właśnie, mamy wrażenie, że rozmawiamy po drugiej stronie z osobą, tak? Dlatego, że interfejs, którym się posługujemy, ma postać takiego czatu, czyli piszemy sobie wiadomość, dostajemy odpowiedź i jest wrażenie, że rozmawiamy z osobą. Ja chcę bardzo mocno podkreślić, że to nie jest osoba. Ona nie ma świadomości, ona nie ma tożsamości i jest to algorytm, program komputerowy na skróty, który sam z siebie nie potrafi podjąć żadnej decyzji, nie potrafi sam z siebie zrobić nic wartościowego. Potrafi coś wartościowego dopiero wtedy zrobić, kiedy my zaczniemy podawać mu właściwe instrukcje we właściwy sposób. No i ten trzeci punkt, dostępność dla każdego, rzeczywiście jest tak, że jeszcze kilka lat temu, e, żeby stworzyć sobie jakiegoś inteligentnego asystenta, który miał nam ułatwić, zautomatyzować jakiś kawałek naszego życia czy biznesu, to po prostu musieliśmy mieć sporą wiedzę techniczną, technologiczną, informatyczną, komputerową, żeby móc takich narzędzi używać. Dzisiaj właśnie mamy do dyspozycji coś, do czego piszemy po prostu naturalnym językiem wiadomość, prawda? Czyli nie potrzebujemy umiejętności technicznych, żeby móc skutecznie posługiwać się sztuczną inteligencją i dlatego tu właśnie chcę rozwiać pewne wątpliwości, bo już jak sobie tutaj dyskutowaliśmy jeszcze przed spotkaniem, to właśnie parę osób tutaj wyraziło taką obawę, czy ja to ogarnę, prawda, czy to jest dla mnie, no z takiego czy innego powodu. Więc chcę Was uspokoić, że to jest dostępne dla każdego i nie musisz być ekspertem technologicznym, właściwie żadnej wiedzy technicznej poza podstawową obsługą komputera, czy telefonu, czy tabletu, żadnych większych umiejętności nie potrzebujesz mieć. Potrzebujesz się po prostu nauczyć odpowiednio komunikować ze sztuczną inteligencją i wtedy będą dobre efekty, a nie ma tutaj żadnych ograniczeń pod hasłem wiek, czy kwalifikacje, czy nawet język, prawda? Dlatego, że sztuczna inteligencja ogarnia właściwie każdy język świata. Więc to wszystko, co Wam dzisiaj powiem, jest do zastosowania dla każdego w dowolnym języku i w dowolnym miejscu świata, gdzie tylko jest po prostu dostępny internet. I zaczniemy sobie w takim razie, idąc w konkrety, od pierwszych kroków z czatem GPT. Macie mikrofony włączone. Powiedzcie mi, bo podejrzewam, że większość z Was przynajmniej pierwsze kroki, pierwsze ruchy z czatem GPT już ma za sobą. Powiedzcie mi, czy jest wśród nas dzisiaj ktokolwiek, kto w ogóle jeszcze tego tematu nie dotknął i nawet nie spróbował. Czy jest taka osoba jeszcze wśród nas? Na Nie pewno słyszę. ja jestem taką osobą. Marianka. No i Tak. dobrze. I dobrze. Czyli tobie się to wszystko właśnie przyda. Więc okej, dlatego te pierwsze kroki. Słuchajcie, pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć przygodę z czatem GPT jest oczywiście uruchomić sobie stronę, wejść na stronę internetową chatgpt.com, utworzyć tam konto. Wygląda to, słuchajcie, wygląda to w sposób następujący. Kiedy wchodzimy sobie do internetu na stronę chatgpt.com, otwiera nam się stronka, która wygląda tak, jak widzicie, która oczywiście momentalnie zachęca nas do tego, żeby się zalogować albo zarejestrować. Więc jeżeli ktoś nigdy jeszcze z czata GPT nie korzystał, to oczywiście potrzebna jest opcja zarejestruj się, prawda? Więc potrzebujesz wtedy, tak jak się po prostu logujecie, czy rejestrujecie na dowolnej platformie internetowej, adres e-mail, kontynuuj i dodajemy po prostu swoje podstawowe dane, logujemy się, mamy tam tak jak wszędzie e-mail, hasło i wchodzimy do środka. Więc po prostu rejestracja konta oczywiście będzie pierwszym naturalnym krokiem do tego, żeby zacząć ze sztucznej inteligencji korzystać. I tak jak powiedziałem na wstępie, my w naszej akademii będziemy głównie pracowali na czacie GPT. Natomiast chcę tylko zwrócić uwagę, że czat GPT nie jest jedynym narzędziem opartym o AI. Z takich modeli właśnie takich konwersacyjnych, gdzie prowadzimy sobie dyskusję z czatem GPT, jest takich modeli dużo więcej. Najbardziej popularny z nich to oczywiście właśnie czat GPT. On jest wszędzie i każdy go już dzisiaj prawie zna, ale jest na przykład jeszcze platforma, która nazywa się Claude, czyli takie francuskie imię, claude.ai.
Działa bardzo podobnie do czata GPT, natomiast no, różnice pomiędzy tymi modelami pewne są. Ja sobie gdzieś tam w trakcie akademii porozmawiamy sobie o tych różnicach. I jest jeszcze coraz bardziej popularny model od firmy Google, czyli nazywa się Gemini. Ja mówię po polsku Gemini, tak, bo to po angielsku czasami jak zobaczycie na YouTubie jakieś instruktaże, to usłyszycie Gemini. Ja mówię po prostu po polsku Gemini, tak jak widać, nie? Bardzo podobnie, zobaczcie, każdy z tych interfejsów wygląda, czyli jest po prostu takie okienko, gdzie piszemy wiadomość, instrukcję, pytanie i dostajemy w formie tekstowej odpowiedź. Podobnie działa to właśnie na platformie Claude i bardzo podobnie w czacie GPT. Tylko zwracam uwagę, że są takie modele. W tej chwili sobie je zamykam, bo nie będziemy na nich pracować. Tutaj na Akademii pracujemy na czacie GPT. Więc ja się w tej chwili tutaj zaloguję na swoje konto do czata, żeby Wam pokazać pewne elementy. No i właśnie, tutaj garść takich szybkich informacji dla osoby, która powiedzmy czata GPT otworzy po raz pierwszy w życiu. Więc tak on wygląda. Osoba, która dopiero założy konto, czy otworzy po raz pierwszy, tutaj po lewej stronie, gdzie ja tutaj widzicie w tym menu z lewej strony mam już trochę rzeczy. Ja tutaj pokazuję Wam to na moim osobistym czacie GPT, więc tutaj już sporo się dzieje, ale osoba, która dopiero założy konto, tutaj po tej lewej stronie będziecie mieli pusto, nie? Więc oczywiście kolejne rzeczy będziemy sobie tworzyli. Na środku ekranu mamy miejsce, gdzie sobie po prostu wpisujemy nasze pytanie, czy naszą instrukcję, czy nasze polecenie do czata. Jest tutaj jeszcze ikonka mikrofonik, która działa świetnie, dlatego że my możemy sobie z czatem GPT po prostu rozmawiać. Ja bardzo często z tego korzystam, bo powiedzieć coś jest szybciej niż pisać na klawiaturze. Większość z nas nie potrafi szybko pisać na klawiaturze, więc my możemy sobie kliknąć sobie tutaj na ten mikrofonik. Tak, moja przeglądarka prosi o pozwolenie na używanie mikrofonu. No, tak jak widzicie, ja w tej chwili włączyłem ten mikrofonik i coś mówię. On to wszystko w tej chwili nagrywa. Kiedy ja przestanę mówić, tylko kliknę sobie właśnie z powrotem myszką na ten checkbox tutaj, no to on mi w tej chwili, słuchajcie, tłumaczy to wszystko, co ja powiedziałem na tekst, który będzie już gotową tą instrukcją. Także możemy sobie z czatem rozmawiać, tak? Możemy również tutaj korzystać w ogóle z trybu głosowego, tak? Czyli w tej chwili czat GPT będzie do nas mówił. Czacie GPT, jak się dzisiaj czujesz? Czuję się całkiem nieźle. Dzięki. I po prostu możemy sobie z nim normalną głosową rozmowę też prowadzić. Dokładnie tak. To jest bardzo wygodne, kiedy korzystamy z czata na przykład na telefonie, prawda? I wtedy sobie po prostu możemy taką swobodną konwersację prowadzić. Dobrze, moi drodzy, czyli tak, weszliśmy na stronę, utworzyliśmy sobie konto i teraz jest trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć. Bardzo ważne pytanie. Czy mam korzystać, czy wystarczy mi z czata GPT darmowa wersja, czy też warto jest może wykupić sobie konto płatne? I powiem Wam krótko. Moim zdaniem zdecydowanie warto bardzo szybko przejść na opcję czata GPT płatnego, dlatego że jak każda aplikacja w internecie, kiedy jest dostępna darmowo, to ta darmowa wersja jest zawsze po prostu ograniczona. Ona pozwala na to, żeby sobie poćwiczyć, potrenować, przyzwyczaić się do pewnych rzeczy, natomiast te właściwe funkcje, to wszystko, co tak naprawdę jest wartościowe w danej aplikacji, najczęściej po prostu jest już w danej wersji płatnej. I tak samo jest z czatem GPT. Takie rzeczy, które w czacie GPT naprawdę są użyteczne, są dostępne w wersji płatnej. Czat GPT kosztuje, o ile dobrze pamiętam, chyba $18 miesięcznie, czyli to jest niecała stówka miesięcznie. To jest inwestycja bardzo niewielka w stosunku do tego, co jesteśmy w stanie po prostu z czata GPT uzyskać i to wszystko, co on może nam dać, jest warte po prostu nieporównywalnie więcej niż ta stówka. Nie? Więc kochani, zdecydowanie wersja płatna. Kto jeszcze nie ma, zachęcam, żeby zrobić, szczególnie na kolejnych spotkaniach w ramach Akademii. Rzeczy, które będę Wam pokazywał, po prostu już nie są do zrobienia w wersji bezpłatnej. Czyli
warto jest po prostu szybciutko przejść sobie na wersję płatną. To jest 100 miesięcznie, niewielkie relatywnie pieniądze. No właśnie, interfejs czata GPT jest bardzo prosty. Na głównej części ekranu mamy po prostu pole do rozmawiania z nim, tak, wpisywania i otrzymania odpowiedzi. Po lewej stronie mamy menu z historią wszystkich naszych konwersacji. Wszystkie rozmowy, które kiedykolwiek z czatem rozpoczęliśmy, są tutaj magazynowane. Zawsze możemy wrócić do jakiegoś tematu. Dobra, także kochani, pierwsze kroki mamy za sobą. Założyć konto, zapłacić za nie, zapoznać się z tym, jak działa. Możecie sobie oczywiście pierwsze kroki stawiać zupełnie swobodnie. Nie da się tego zepsuć, nie ma głupich pytań do czata GPT, tylko ewentualnie jak zadamy głupie pytanie, czy jakieś niepełne, czy niekompletne, to możemy też dostać niekompletną odpowiedź, ale o tym za chwileczkę. Kochani, parę słów na ten temat, do czego może nam się AI przydać. Tutaj oczywiście, słuchajcie, tak naprawdę wyobraźnia tylko stanowi ograniczenie, ponieważ my tak naprawdę możemy sztuczną inteligencję wykorzystać właściwie do dowolnego celu, gdzie tylko potrzebujemy jakiejś konsultacji lub jakiejś pomocy, że możemy sobie po prostu porozmawiać. Każdy temat, o którym można by porozmawiać w świecie realnym z jakimś ekspertem, z jakimś, powiedzmy, doradcą, z konsultantem dowolnego tematu, jakikolwiek przyjdzie nam do głowy, to możemy oczywiście sobie też o tym rozmawiać z czatem GPT. Natomiast takie zastosowania praktyczne, które słyszy się najczęściej, do czego ludzie czata GPT używają, to jest przede wszystkim właśnie wykorzystanie go jako copywritera, jako asystenta, który pomoże nam na przykład pisać teksty, pisać maile, pisać posty na social media, pisać wpisy na blogi, pisać różne materiały, po prostu wspomagać naszą pracę pisarską, tak? Po pierwsze, nasze pisanie osobiste, kiedy mamy zacząć pisać na przykład posty na social media, to po pierwsze nie każdy z nas potrafi to robić. Nie każdy z nas ma kompetencje copywritera, nie każdy z nas wie, czy zna dobre praktyki, w jaki sposób dobre, angażujące, zwracające uwagę teksty pisać na social media. Chat GPT może nas w tym bardzo, bardzo mocno wspomóc. Albo piszemy na przykład jakiś dokument, jakiś raport, jakąś analizę, piszemy pracę magisterską, piszemy pracę do szkoły. Oczywiście tutaj jestem bardzo wielkim zwolennikiem, żeby było to wspomaganie naszej pracy pisarskiej, czyli to my musimy mieć pomysł, o czym chcemy napisać, jaka jest idea, jakie informacje chcemy przekazać. Natomiast ChatGPT bardzo skutecznie pomoże nam po prostu przetwarzać nasze pomysły na gotowy tekst, który oczywiście później możemy sobie jeszcze doredagować, uczynić go bardziej jakby swoim własnym i do tego serdecznie zachęcam. Drugie zastosowanie, z którego ja na przykład korzystam notorycznie, to jest taki brainstorming, taka burza mózgów na temat jakiegoś pomysłu. Tak? Mamy na przykład jakiś pomysł biznesowy, chcemy uruchomić jakąś kampanię, chcemy uruchomić jakiś patent na pozyskiwanie klientów, czy też chcemy rozwinąć jakiś nowy kierunek działania. I no nie jesteśmy pewni, mamy jakiś pomysł, ale właśnie chcemy sobie po prostu porozmawiać na ten temat, żeby zamienić to na konkretny jakiś plan działania, prawda? Do tego brainstormingu, takiej burzy mózgów na temat różnych pomysłów, strategii, planów działania, ChatGPT nadaje się fantastycznie. Copywriting, trzecie zastosowanie. No właśnie copywriting taki trochę nawet większy niż tylko krótkie posty na social media czy podpisy pod zdjęciami na Instagramie, ale kiedy czasami potrzebujemy no po prostu coś napisać ofertę, napisać jakiś raport, stworzyć jakąś analizę, prawda? Tutaj świetną robotę robi ChatGPT. Czwarte takie zastosowanie, o którym ja słyszę bardzo często, to jest organizacja takiego codziennego życia, codzienne zadania. Mamy jakiś wielki plan na jakiś projekt, prawda, i chcemy wydłubać z tego te rzeczy, które powinniśmy zrobić dzisiaj, jutro, pojutrze, nie? Stworzyć sobie taką bieżącą listę zadań. Do takiego czegoś fantastycznie nadaje się ChatGPT. Listy zakupów, plany dnia, prawda, planowanie w ogóle życia
Nie wszyscy potrafimy to robić. Wydaje się taka ta rzecz oczywista, ale tak, jak najbardziej. Czasami po prostu musimy sobie po prostu pogadać o tych planach z kimś. Nie mamy z kim. Czat GPT. No i słuchajcie, piątka to jest taki obszar, może właśnie nie biznesowy, ale każde właściwe zastosowanie życiowe, takie pozabiznesowe, czyli tak jak powiedziałem, każdy temat, z którym mogłabyś porozmawiać z jakimś konsultantem, z jakimś ekspertem i tutaj kilka przykładów takich szybkich ode mnie. Doradca fitness, tak? Doradca zdrowego stylu życia, planowanie podróży, nie wiem, jedziesz do jakiegoś nieznanego miejsca, chcesz zwiedzić Europę, ustalasz sobie po prostu, brainstormujesz sobie z czatem GPT plan podróży. Fantastyczna pomoc w nauce, prawda? Do wyszukiwania różnych informacji, do zbierania, porządkowania informacji. Nauka języków, nie? Fantastyczna pomoc do nauki języków. No oczywiście rozwiązywanie problemów, prawda? Słuchaj, czat GPT, mam lodówkę takiej marki, zepsuła mi się, przestała chłodzić, powiedz, co mogę zrobić, prawda? Albo jakiś inny problem życiowy, prawda? Nie wiem, pies zachorował, szybka pomoc, prawda? Y, Dowolny tak naprawdę problem, który potrzebujesz rozwiązać, możesz go przegadać. Tylko, że właśnie kluczem do tego, żeby skutecznie rozwiązywać problemy przy pomocy sztucznej inteligencji, będzie odpowiednia komunikacja z tym narzędziem, a o tym będzie za chwilę. No i oczywiście odpowiedzi na pytania. Coraz częściej, słuchajcie, kiedy potrzebujemy szybciutko znaleźć odpowiedź na pytania, na przykład, prawda, nie wiem, jak dokopać się do jakiegoś ustawienia w iPhone'ie, prawda, jak zwiększyć czcionkę w aplikacji, prawda, jak w Excelu zrobić to. Bardzo często wcześniej korzystaliśmy i cały czas korzystamy z wyszukiwarki Google. Zawsze się mówiło, wygoogluj sobie tą odpowiedź na to pytanie. Bardzo często już dzisiaj ludzie po prostu siadają nie do Google'a, tylko domyślnie zadają pytanie czatowi GPT lub podobnemu narzędziu do sztucznej inteligencji. One to świetnie robią. One po prostu wtedy masz o tyle większy komfort, że tak jak wpiszesz sobie swoje zapytanie w Google, no to co dostajesz? Dostajesz listę stron, które gdzieś tam są tematycznie związane z tym, o co pytasz, ale musisz się przekopać, prawda, przez odpowiedzi, przez dziesiątki czasami stron internetowych, żeby znaleźć to, czego tak naprawdę szukasz, nie? A tutaj dostaniesz konkretną odpowiedź na konkretnie zadane pytanie. Im lepiej zadasz pytanie, tym lepszą dostaniesz odpowiedź. Także tutaj właśnie garść szybkich pomysłów na to, do czego w ogóle AI może nam się przydać. Oczywiście ta lista nie ma końca. Nie? Tutaj każdy z Was na pewno ma dużo swoich pomysłów, albo jeżeli ich nie macie, to potraktujcie te 5 punktów jako inspirację. Dalej, kochani, no właśnie, wchodzimy w bardzo ważny temat. Podstawą komunikowania się ze sztuczną inteligencją jest taki twór, który po angielsku nazywa się prompt. My już to do Polski zaadaptowaliśmy to określenie, czy my sobie po prostu promptujemy sztuczną inteligencję. To, co wpisujemy właśnie tutaj w to pole, gdzie ChatGPT nas zachęca, zapytaj mnie o cokolwiek, to co właśnie w to miejsce wpisujemy, to jest właśnie prompt. Nie? Ja tutaj mogę sobie w tej chwili wpisać dowolny, właśnie bardzo prosty prompt. Bardzo proszę, żeby ChatGPT opowiedz mi dowcip. Nie? I ciekawe, co wypluje. Proszę bardzo, wypluł mi dowcip. Nie? Jakość tego dowcipu może być słaba, może być to coś, co znałem, no ale dobra, napisał dowcip. Nie? Więc to miejsce, w którym się właśnie komunikujemy z czatem, czyli to, co tutaj wpisujemy w jego okienko, właśnie nazywane fachowo jest promptem, czy ja lubię słowo instrukcja. Jest to pytanie czy polecenie kierowane do AI i jakość tego promptu, jakość tej instrukcji determinuje jakość tej odpowiedzi, którą uzyskasz. No i właśnie, umiejętność, którą potrzebujemy, żeby wyciągać ze sztucznej inteligencji dobre efekty, to jest tak naprawdę właśnie umiejętność tej komunikacji. Umiejętność napisania dobrego, celowego promptu. Tutaj obowiązuje na sztywno taka zasada, którą wyczytałem z jednego z kursów, zasada CICO, czyli crap in, crap out. Rozumiecie? Kupa wkładasz, kupa wyjmujesz, tak? Więc
to, co wsadzisz do tej instrukcji, determinuje jakość odpowiedzi, którą uzyskasz. No i kochani, ja Wam chciałbym tutaj coś zademonstrować w tym momencie, dlatego że właśnie tutaj to, co przed chwileczką zrobiłem, poprosiłem, żeby opowiedział mi dowcip. To był właśnie przykład takiej interakcji mało fachowej z czatem GPT, prawda? Czyli ja mu dałem bardzo krótkie pytanie, czy bardzo krótkie polecenie, opowiedz mi dowcip. No i on mi tutaj taki jakiś generyczny, pierwszy, lepszy dowcip rzucił po prostu z rękawa tego swojego wirtualnego. Natomiast ja mógłbym ten dowcip, powiedzmy, tego prompta skonstruować zupełnie inaczej, na przykład, tak? Ja bym chciał, żeby on mi opowiedział dowcip na jakiś konkretny temat, nie? Albo jakiś branżowy dowcip, prawda, nie? I teraz jak ja mam to tak naprawdę zrobić? Drodzy Państwo, mam tutaj dla Was przykład instrukcji idealnej. Zobaczcie, to jest kawałek tekstu i chciałbym, żebyście nie tyle w tej chwili wczytywali się dokładnie w jego treść, natomiast wczytajcie się w strukturę takiej dobrej, optymalnej instrukcji dla sztucznej inteligencji. Dobra instrukcja jest dobrze, gdy zawiera właśnie kilka bloków, kilka elementów, nie? Czyli pierwszym takim elementem jest rola. Rola, czyli mówię czatowi GPT, kim w tym momencie chcę, żebyś był. Nie? Czyli w tym momencie w tej części definiuję, konkretnie mu piszę takie zdanie, prawda? Wciel się w rolę i na przykład doświadczonego copywritera specjalizującego się w social mediach. Wciel się w doradcę do spraw prawnych specjalizującego się w prawie spółek. Wciel się w eksperta Human Relations z doświadczeniem w rekrutacji do działu IT. Wciel się w psychologa zajmującego się motywacją i tak dalej, prawda? Definiujemy, kim w tym momencie chcemy, żeby był nasz czat GPT. Czyli tak, szukasz przepisu na tajską kolację, to piszesz mu, że wcielaj się w tej chwili w kucharza specjalizującego się w kuchni azjatyckiej. Nie? Rozumiecie? To ma być po prostu ustawienie czata GPT w pewnej roli. Pierwsza część dobrego promptu. Druga część dobrej instrukcji to jest tak zwany kontekst, czyli taki troszeczkę z wysokiego poziomu rzut oka na to, co robimy w ramach teraz tego zadania, prawda? Czyli w tym miejscu jakby osadzamy tego naszego asystenta, bo tak go traktujemy w tym momencie jako asystenta, czyli naświetlamy mu po prostu, czym tak naprawdę się będzie miał jako ta rola zajmować, prawda? Czyli jeżeli kazałem mu być doświadczonym copywriterem specjalizującym się w social mediach, to w kontekście napiszę coś w rodzaju: pracuję teraz nad projektem kampanii XYZ, na przykład kampanią promocyjną dla marki kosmetycznej, czy scenariuszem szkolenia AI dla partnerów biznesowych, czy pracuję nad planem rozwoju osobistego na najbliższy kwartał, prawda? Czyli to jeszcze nie jest zadanie konkretne, tylko to jest takie określenie, czym się w tym momencie będziemy zajmować. I kolejny składnik takiego dobrej instrukcji to jest właśnie już konkretne zadanie. Konkretne zadanie na tu i teraz. Czyli Twoim zadaniem jest napisanie mi posta na Instagram. Twoim zadaniem jest stworzenie listy 5 pomysłów na. Twoim zadaniem jest opracowanie strategii działania krok po kroku w celu takim i takim. Zredagowanie tekstu na social media zgodnie z poniższymi wytycznymi, prawda? Czyli konkretne w tym momencie dopiero dajemy mu zadanie do wykonania tu i teraz. Kolejny element, który nie zawsze się przydaje, ale może się przydać, czyli wtedy, kiedy na przykład my potrzebujemy tekstu, analizy, raportu, wpisu na bloga, wpisu na social mediach, prawda? Warto jest zdefiniować, w jakiej formie ja chcę otrzymać ten wynik, czyli na przykład w formie listy punktowanej, w formie tekstu gotowego na social media, w formie nagłówków i paragrafów, prawda? Możemy mu tutaj napisać, że ma używać emotikonek, że ma jeżeli tekstem jest na przykład wpis na Instagrama, to możemy mu kazać wygenerować też hasztagi, prawda? Czy po prostu tą strukturę. Więc jakby mówimy mu, w jakiej formie tego oczekuje. Dokładnie tak samo, jakbyś powiedział asystentowi w firmie: drogi asystencie, potrzebuję, żebyś mi zrobił ten raport i ja go potrzebuję w formie tekstu z tabelkami i wykresami. Nie? To jest dokładnie ten moment, kiedy tłumaczymy
gościowi, co robić. Słuchajcie, niektóre zadania składają się z kroków. Ta część nie zawsze jest niezbędna, ale właśnie możesz mieć takie zadanie dla czata GPT, że właśnie chciałbyś stworzyć analizę rynku branży kosmetycznej i ta analiza rynku właśnie ma mieć 3 kroki, prawda? Czyli najpierw zbierz informacje z internetu, potem zaproponuj mi 3 alternatywne wersje do wyboru, a potem zredaguj wersję finalną na podstawie opcji, którą ja Ci wybiorę. Nie? Czyli wtedy dostanę właśnie, on mi zbierze informacje, zaproponuje mi 3 wersje mojego tekstu, czyli on to widzi tak, tak albo tak i ja mu wtedy powiem, dobra, to teraz rozwiń opcję trzecią do pełnej wersji. Nie? I słuchajcie, coś, co bardzo zachęcam, żeby stosować, to jest taka część pod tytułem szczegółowe instrukcje. Czyli tutaj, w tej części, piszesz konkretnie czatowi, na czym Ci dodatkowo zależy, żeby on zrobił albo uwzględnił i czego ma nie robić konkretnie, czyli czego ma unikać. No i właśnie, tu są przykłady. Użyj prostego języka zrozumiałego dla osoby nietechnicznej. Czyli na przykład uwzględnij kontekst kulturowy, nie? Czyli przygotuj to dla Polaka w roku 25. Albo uwzględnij, czyli pisząc na przykład ten post na social media, uwzględnij grupę docelową, czyli wiedz, że piszemy to dla kobiet 35+, szukających zdrowych rozwiązań, prawda? I słuchajcie, uwielbiam tą część. To przy dłuższych zadaniach, oczywiście nie takich jednorazowych, króciutkich, ale zadaj mi na początku zadania, zadaj mi 3 pytania, żeby zrozumieć lepiej moją wizję. Czyli ja mu każę, żeby on mnie dopytał, czego ja od niego chcę. To jest fantastyczna technika na uzyskiwanie potem lepszych rozwiązań, prawda? Czyli kiedy na przykład piszesz ten długi wpis na social media, za pomocą którego coś promujesz albo jakąś ideę chcesz sprzedać, no to ty masz w głowie, prawda, o czym ty chcesz powiedzieć, ale czat GPT się nie ma opcji, żeby on się domyślił, o co tobie chodzi w szczegółach, prawda? Więc ty mu każesz, zadaj mi 3 pytania, żeby lepiej zrozumieć moją wizję i on ci wtedy zada, słuchaj, potrzebuję jeszcze to i zada ci pytania o grupę docelową, na czym ci zależy i te pytania po prostu pomogą mu potem wygenerować lepszej jakości efekt, nie? No i słuchajcie, przy takich dłuższych zadaniach też bardzo ważne są te rzeczy, na których nam zależy, żeby on nie robił. Nie? Czyli piszemy tak, nie pisz ogólników, nie pisz oczywistości, nie używaj języka trudnego, akademickiego, nie dodawaj dygresji ani niepotrzebnych komentarzy, prawda? Bo często jest tak, że generujesz sobie na przykład w czacie GPT właśnie treść wpisu na Facebooka, a on ci pisze tak. Oto jest treść Twojego wpisu. Potem jest tekst, a potem ci pisze, no to był tekst mojego wpisu, powiedz mi, czy jeszcze mogę ci jakoś pomóc, nie? Czyli możesz mu w tym momencie powiedzieć tak, że wygeneruj tylko ten tekst i żadnych innych komentarzy nie dorzucaj. Nie? No i bardzo ważne, to szczególnie wtedy, kiedy bardzo Wam zależy na faktach, nie? Żeby to, co zawiera na przykład tekst, który chcecie uzyskać, odpowiedź, którą chcecie uzyskać, to po prostu musicie wiedzieć. Każda sztuczna inteligencja czasami zdarza jej się coś wymyślać. Mówi się o halucynacjach. Nie halucynuj, bo każda sztuczna inteligencja ma jedno jakby naczelne zadanie, które jest ponad wszystkim. Takie fabrycznie wbudowane. Ona po prostu jest po to, żeby udzielić Ci odpowiedzi. I z jednej strony ChatGPT jest takim narzędziem, że on jest, jak to się mówi, wytrenowany, czyli on ma dostęp do całej wiedzy, która jest w internecie, czyli jest w takiej bibliotece, w której znajdują się wszystkie książki świata, ale jak on nie będzie mógł, nie dostanie jasnej wskazówki, którą książkę ma złapać, z której półki, to on ci wymyśli. Czasami może ci coś wymyślić, prawda? Więc po prostu dobrze jest tutaj czasami w dłuższych promptach napisać właśnie taki tekst. Nie halucynuj, nie wymyślaj, opieraj się tylko na faktach. I słuchajcie, tutaj właśnie odpowiem króciutko na pytanie, bo na czacie padają pytania, czy dostaniecie taką instrukcję, taki wzorzec. Tak, dostaniecie, zaraz powiem kiedy i w jakiej formie. Więc tak, jeszcze raz. Rola? Kim w tym momencie masz być? Kontekst.
czym się w tym momencie zajmujemy. Konkretna instrukcja. Teraz chcę, żebyś zrobił to i to. Przykład, czyli chcę to dostać w takiej i w takiej formie. Jeśli zadanie składa się z kilku kroków, to mu mówię, w kroku pierwszym zrób to, w kroku drugim zrób to, w kroku trzecim zrób to. Potem dopisujesz, na czym ci zależy, tak? Czyli jakim językiem ma napisać, co ma uwzględnić i tak dalej, i piszesz mu, czego ma nie robić, czego ma unikać. Ok? Ok, włączę Was na chwileczkę. Powiedzcie mi, tak, możecie sobie w tej chwili włączyć mikrofony, jeżeli ktoś chce zadać pytanie do tej części, to teraz jest dobry moment. Dobra, nikt nie pyta, czyli idziemy dalej. Dobra, kochani, więc tak, tutaj właśnie odpowiadając na pytanie, tak, dostaniecie te wzorce, zaraz powiemy w jaki sposób. Słuchajcie, trzeci punkt tego slajdu to jest ciekawostka. Ja to zauważyłem dość szybko, w momencie, w którym zacząłem pisać te instrukcje do czata GPT albo mówić te instrukcje do czata GPT, bo coraz częściej z nim rozmawiam po prostu. To słuchajcie, to jest fantastyczny trening do w ogóle klarownej komunikacji, także z ludźmi. Jakże często chcemy coś od kogoś, żeby nam zrobił, od pracownika, od asystenta, od jakiegoś eksperta, od męża, żony, od dziecka, od kogoś. Jakże często dostajemy w odpowiedzi coś, no zupełnie nie to, co chcieliśmy, prawda? Albo nie do końca, albo jeszcze ten ktoś o czymś nie pomyślał, prawda? Więc powiem Wam, że ja zauważyłem i to mi wielu ludzi, które się ze mną konsultowały, już potwierdziło, że kurczę, jeżeli rzeczywiście zaczęliśmy stosować te techniki do czata GPT, to nagle mamy po prostu skuteczniejszą komunikację także z ludźmi. Także to tylko zwracam uwagę, naprawdę fajna wartość dodana, która wynika z tego, że po prostu uczymy się pisać, uczymy się tak naprawdę jasno i klarownie komunikować nasze potrzeby. I to jest świetna wartość dodana, która wynika z pracy ze sztuczną inteligencją. No więc tak, tutaj miałem to jeszcze raz na slajdzie. Rola, kontekst, instrukcja, format, co ma uwzględnić, co ma zrobić, czego ma unikać. Dokładnie, tak? Ten format tu sobie możecie w tym momencie zdjęcie zrobić, ale oczywiście tą prezentację też dostaniecie, będzie ona dla Was dostępna, nie musicie tak naprawdę tego notować. To po prostu dostaniecie. Więc ok, kolejny punkt, słuchajcie, o którym warto wiedzieć. Tutaj odnoszę się do takiej potrzeby, którą mamy bardzo szybko. Mianowicie, ok, my wiemy, że ChatGPT jest programem, jest algorytmem, nie jest człowiekiem, nie jest osobą. Natomiast fajnie jest, kiedy to narzędzie jakby w pewnym sensie uczy się naszych zachowań i chcielibyśmy, żeby on po prostu trochę się do nas dopasował, żeby on się zaczynał pewnych rzeczy domyślać, żeby on zaczął pewne rzeczy przewidywać, prawda? Żeby mówiąc krótko, lepiej nas rozumiał. I my mamy tutaj, zaraz Wam pokażę, w którym miejscu jest taki skrót, w jaki sposób my możemy właśnie trochę nauczyć tego czata GPT, żeby on był takim naszym bardziej takim osobistym asystentem, żeby był bardziej rozumiejącym nasz asystentem. Czyli tutaj możemy sobie zdefiniować, możemy mu powiedzieć, jak się ma do mnie zwracać, na przykład po imieniu, co chcemy, żeby o mnie pamiętał, tak, żeby wiedział na mój temat, żeby mu nie musiał tego za każdym razem tłumaczyć i na przykład w jakim stylu ma generować odpowiedzi, bo ja widzę, że lubimy sobie, czasami zresztą też komunikujemy się w różny sposób. Ktoś jest bardziej poważny, bardziej merytoryczny, ktoś jest bardziej humorystyczny, bardziej na luzie, prawda? Komunikujemy się nawet na takie same tematy w różny sposób, nie? Mamy tam jakiś poziom merytoryki, mamy poziom humoru, żartu, czy poziom tego dystansu. I te wszystkie rzeczy my możemy czatowi GPT po prostu wytłumaczyć, żeby on to dla nas zrobił i w tej chwili pokażę Wam jak. Kiedy jesteście zalogowani do swojego czata GPT, to tutaj na dole, w lewym dolnym rogu ekranu jest ikonka z moim nazwiskiem. Możemy sobie to kliknąć i tutaj znajdziemy opcję ustawienia. Klikamy w te ustawienia.
I okienko, które się wyświetla, to jest miejsce, w którym możemy właśnie to zdefiniować. Tutaj jest taka opcja personalizacja. Klikamy tą opcję personalizacja. I zanim pójdziemy dalej, no to chcemy właśnie zaznaczyć sobie te dwie opcje, które ja tutaj widzicie mam zaznaczone. To jest sekcja pamięć, czyli chcemy, żeby ChatGPT odnosił się, żeby pamiętał nasze konwersacje, nasze z nim rozmowy i żeby później można było po prostu jakby w ten sposób go nauczyć naszej komunikacji, naszych projektów, tego czym się w życiu zajmujemy, żeby bardziej spersonalizowane dawał nam też odpowiedzi. Czyli te dwie opcje ja rekomenduję zaznaczyć na tak. To są takie przełączniki, prawda? Sobie po prostu klikamy włącz, wyłącz. Więc chcemy, żeby to było włączone. OK? Więc ja to teraz sobie wyłączyłem niechcący, zaraz włączę z powrotem. Tak, czyli tak, te dwie opcje zaznaczamy na tak. Jest jeszcze drugie miejsce, sekcja instrukcje niestandardowe i klikamy w to, bo chcemy, żeby te opcje były włączone. I to jest bardzo ważne miejsce. Zobaczcie. Mamy tutaj kilka takich okienek. To są normalnie okienka tekstowe, gdzie my możemy sobie wpisać kawałek tekstu i on tutaj mamy konkretne pytania. Jak chcemy, jak ChatGPT ma się do Ciebie zwracać? No ja sobie tu wpisałem, że ma się do mnie zwracać po imieniu. Jestem Dariusz. Dalej, jest miejsce, w którym możemy mu wpisać, czym się zajmujemy, prawda? I to jest to miejsce, w którym mu możemy napisać, że jestem na przykład przedsiębiorcą w takiej branży, zajmuję się tym i tym. Nie? Ja sobie tutaj wpisałem właśnie te moje 3 takie punkty mojej filozofii biznesowej. To jest krótkie, ale mówi o co chodzi. I potem słuchajcie, jest dopiero, tu się zaczyna zabawa. Jest taka sekcja, jakie cechy powinien mieć Twój czat GPT. Jak nie wiecie, co tu wpisać w ogóle, to najeżdżacie myszką sobie na taką ikonkę z i, jak informacja, i tu jest napisane, tak? Czyli tu możesz dostosować zachowanie czata GPT poprzez właśnie na przykład stosuj sformułowania pod tytułem stosuj formalny, profesjonalny ton, zachowuj swobodę. Tu mu po prostu piszemy, czego od niego potrzebujecie. No, tu możecie wpisać dość długi tekst, gdzie po prostu macie mu wytłumaczyć, jakie cechy powinien on mieć. Tu mu piszecie, czy on ma być merytoryczny, czy ma być formalny, czy ma jakiś humor mieć. Nawet możecie mu to napisać w procentach, prawda, że on ma być w 70%, w moim przypadku formalny, merytoryczny ma być w 90%, ma mieć też poziom humoru 60%, tak? Można się do mnie zwracać po imieniu. Wszystko to sobie możecie tutaj wpisać, taki styl komunikacji. Można też do tego wracać, można sobie to eksperymentować tutaj z tą systemową instrukcją i z czasem ją troszeczkę zmienić, prawda? No i jeszcze takie dodatkowe pytanie, co jeszcze ChatGPT powinien o Tobie wiedzieć, prawda? Więc możecie sobie tutaj rozpisać się o swoich wartościach, o swoich zainteresowaniach, o swoich powiedzmy motywacjach, o swoich celach i po prostu dzięki temu ten czat GPT będzie po prostu takim asystentem, który rozumie, kim jesteś, będzie zdolny dopasować wyniki swojej pracy do Twoich potrzeb. Także personalizacja czata GPT. Zachęcam, żeby to zrobić zaraz na początku współpracy z nim, prawda? Sobie możecie tam posiedzieć nad tym chwileczkę i jeszcze raz, w każdej chwili możecie te treści tam zmienić. OK. Tryby pracy z czatem GPT. Ważna sekcja. Ważna sekcja, proszę o skupienie. Pierwszym sposobem współpracy z czatem GPT jest taka pojedyncza rozmowa. Pojedyncza rozmowa, czyli ta sytuacja, kiedy wchodzimy, po prostu otwieramy okno czata i właśnie wpisujemy od razu tutaj w to okienko nasze jakieś pytanie, czy tą instrukcję, o którą nam chodzi. I tutaj zwracam uwagę do tego, że można sobie ten plusik, który jest na lewej stronie tego okienka widoczny, można go sobie kliknąć i tutaj są też dodatkowe opcje, które się bardzo często przydają. Na przykład ja bardzo często korzystam z opcji
dodaj zdjęcia lub pliki, prawda? Czyli ja na przykład chciałbym, żeby ChatGPT przeanalizował to, co widzi na jakimś zdjęciu, na przykład, nie? Czyli widzę na przykład menu w restauracji, które jest w obcym języku. Niedawno byłem w Portugalii, nie rozumiem tego języka i bardzo fajnie działało po prostu to, że można było zrobić zdjęcie menu w restauracji, które było po portugalsku i on mi po prostu przetłumaczył to, co zobaczył na tym zdjęciu, prawda? Czyli opcja analizy zdjęć, czy tego, co on widzi na zdjęciach, bardzo często się przydaje, prawda? Jeżeli korzystamy z dysku Google, gdzie mamy jakieś dodatkowe materiały, jakąś wiedzę, to możemy dodać pliki, możemy włączyć opcję zbadaj głęboko. Słuchajcie, ta opcja przydaje się bardzo dobrze wtedy, kiedy właśnie chcemy, żeby ChatGPT przemyślał dokładnie swoją odpowiedź, a do tej odpowiedzi, żeby na przykład wydłubał, zrobił głęboką analizę tego, co na dany temat można znaleźć w internecie. Czyli wtedy, kiedy robimy faktycznie jakiś research na jakiś temat, analizujemy jakiś temat dogłębnie, no to zamiast my grzebać po stronach internetowych w tym temacie, to każemy czatowi GPT grzebać po internecie w naszym imieniu, prawda? Jest też tutaj opcja tworzenia obrazków, tak? Czyli to sobie też do tego dojdziemy na przyszłych zajęciach, czyli możemy mu kazać wygenerować obrazek czegoś i możemy jeszcze sobie włączyć Canwę. Canwę też Wam pokażę na przyszłych zajęciach. Także kiedy po prostu wchodzimy do czata i tu sobie piszemy tą instrukcję szybciutko, to jest ta opcja, o której to jest ten pierwszy punkt. Pojedyncze rozmowy. Każda taka rozmowa, którą kiedykolwiek z czatem GPT rozpoczęliśmy, zapamiętana jest tutaj właśnie w tym lewym menu. Cała historia naszych rozmów z nim jest tutaj zapamiętana, tak? Czyli możemy sobie też wrócić do jakiegoś tematu, o którym dyskutowaliśmy z nim kilka dni temu. Druga opcja współpracy z czatem to jest tworzenie własnych modeli. Ja Wam to dzisiaj tylko zaznaczę, że jest coś takiego, że jest coś takiego, natomiast będziemy sobie nad tym pracować na przyszłych zajęciach, bo to jest bardzo ważna i bardzo przydatna opcja. I tutaj za pomocą tej opcji możemy stworzyć sobie takiego spersonalizowanego chatbota wyszkolonego do konkretnych zadań z predefiniowanymi instrukcjami, tudzież umiejętnościami. I powiem Wam, do czego zmierzam. Popatrzcie. Pokazałem Wam szablon idealnego promptu. A ja chcę na przykład raz w tygodniu albo 3 razy w miesiącu, czy codziennie, ja na przykład potrzebuję generować właśnie posta na Instagrama, tekst wpisu na Facebooka, czy scenariusz do filmu wideo, prawda? Trudno sobie wyobrazić, żebym za każdym razem, kiedy potrzebuję stworzyć taki scenariusz, na przykład do filmu na YouTube'a, żebym za każdym razem pisał tak długą instrukcję. To jest pracochłonne, prawda? Więc, żeby tego nie robić za każdym razem od nowa, do tego właśnie służą te tak zwane modele. Te tutaj spersonalizowane modele Custom GPT, czy spersonalizowane. Zobaczcie, one się znajdują tutaj pod zakładką modele GPT. Ja tutaj, zobaczcie, mam tych modeli już kilka stworzonych. Wy macie tam prawdopodobnie pusto, ci, którzy początkujący są. Natomiast czym jest taki model? Taki model jest właśnie, można powiedzieć, takim właśnie tworem, że to jest asystent, którego stworzyłeś raz za pomocą właśnie takiej długiej instrukcji, prawda? I dzięki temu za każdym razem nie będziesz musiała tak długaśnej instrukcji wpisywać. Tylko na przykład ja sobie stworzyłem asystenta do social mediów, którego w tej chwili klikam, prawda? Social Media Assistant. Wygląda tak samo jak domyślne okienko czatu i ja mogę w tym momencie mu też tutaj dowolne pytania zadać. Natomiast ten właśnie model jest wyspecjalizowany, już ma konkretnie wpisaną w swoją pamięć instrukcję, że ma mi pisać posty na social media. Więc ja za każdym razem nie muszę takiego długiego zapytania mu pisać, dlatego że zrobiłem to raz i zapisałem tutaj w edycji właśnie takiego pojedynczego modelu.
Tym się będziemy zajmowali na przyszłych zajęciach w szczegółach, więc na razie, że tak powiem, zostawiam to tylko jako zaznaczenie, nie? Natomiast kiedy nie macie nawet jeszcze żadnego własnego modelu stworzonego, to możecie skorzystać w wersji płatnej ChatGPT, możecie skorzystać z modeli, które jak gdyby są już stworzone i są po prostu w internecie wyprodukowane przez no, po prostu użytkowników czata, nie? I ich tutaj jest, słuchajcie, tysiące na najprzeróżniejsze tematy. I powiedzmy, ja teraz na szybciutko wyszukam sobie, dajmy na to, ja potrzebuję teraz, nie wiem, potrzebuję często rozwiązywać jakiś problem z moim komputerem, prawda? Czyli mogę sobie znaleźć jakiś gotowy już model na temat MacBooka, nie? Czy jest jakiś model na temat MacBooka? Pewnie znajdę, prawda? I tutaj zobaczcie, są różne modele, które się zajmują różnymi aspektami pracy na MacBooku, prawda? Warto wtedy wybrać tutaj sobie taki, który już jest gotowy. No i co? I wtedy mam po prostu model, który pasuje mi dokładnie do tego zastosowania. Tworzenie modeli na przyszłych zajęciach, natomiast jest to bardzo przydatne wtedy, kiedy na przykład właśnie często musimy robić jakieś powtarzalne zadanie i chcielibyśmy mieć asystenta, który jest po prostu w tym wyspecjalizowany. Trzeci tryb pracy z czatem GPT to są projekty. Projekty, popatrzcie, to są te folderki, które tutaj są w menu po lewej stronie. Właśnie, znowuż osoba, która dopiero założy konto, będzie miała tutaj pusto, nie? Natomiast czym jest projekt? Nie przez przypadek nazwany jest folderkiem, dlatego że mamy, o tutaj sobie właśnie otworzę projekt i popatrzcie, w ramach projektu kliknąłem projekt, który nazywa się Prezentacja na Galileo. Mamy projekt, który się jakoś nazywa, on po prostu dotyczy konkretnego tematu i w ramach jednego projektu możemy prowadzić wiele różnych rozmów. I możecie zapytać, no dobra, to czym to się różni w takim razie od po prostu modeli, czy czym się różni od pojedynczych rozmów? Tym, że po pierwsze w ramach projektu możemy prowadzić wiele konwersacji na jeden temat. Po drugie, możemy projekt wyposażyć w dodatkowe informacje i w instrukcje systemowe, które, czy w instrukcje właśnie, one się tutaj teraz znajdują, tak? W ramach projektu, w pierwszej konwersacji w ramach projektu definiujemy właśnie, czym się zajmujemy, czyli jaki jest nasz projekt. Projektem może być jakaś kampania, na przykład marketingowa, jakaś strategia rozwoju biznesu, jakaś powiedzmy współpraca z konkretnym kontrahentem. Może być po prostu coś takiego, nad czym dłużej pracujecie, potrzebujecie do tego wracać, tak? Czyli to jest takie środowisko pracy do zarządzania wieloma konwersacjami danymi, przydatne dla takich zadań, które są złożone, długie i chcecie do nich wracać. Czyli przykładem dobrym właśnie jest tutaj ten mój projekt, na którym sobie pracowałem nad prezentacją na galę. I najpierw była konwersacja na temat propozycji slajdów. Była propozycja do narracji filmu, który był wyświetlany na gali. Pracowałem sobie, robiliśmy różne brainstormingi z czatem właśnie na ten temat, żeby różne aspekty związane z tym projektem sobie dopracować. I po to są, słuchajcie, projekty. I teraz jeszcze wracając do tego, czy wersja darmowa, czy płatna. Zarówno modele, czyli możliwość stworzenia sobie takiego asystenta wyspecjalizowanego w temacie konkretnym, któremu będziemy chcieli regularnie, często powierzać wykonanie pojedynczych, powtarzalnych zadań, ale w tym samym temacie, oraz projekty, czyli taki możliwość pracy właśnie nad większymi rzeczami, gdzie na jeden temat chcemy prowadzić wiele rozmów przez dłuższy czas, czyli zarówno własne modele, jak projekty są dostępne właśnie w wersji płatnej. Tego nie zrobimy w wersji darmowej, a jest to rzecz no, bardzo, bardzo użyteczna. No i tutaj króciutko tylko, tym właśnie będziemy się zajmowali na kolejnych zajęciach. Stworzymy sobie własne modele GPT, czyli własne takie wyspecjalizowane asystenty
do różnych celów, nie? Czyli wybierzemy sobie zastosowanie, napiszemy sobie instrukcję dla takiego modelu, no i potem będziemy je testować. Projekty, zorganizowane przestrzenie do pracy nad długimi tematami, gdzie potrzebujemy wrócić do historii, potrzebujemy wrócić do czegoś, o czym rozmawialiśmy parę dni temu, nie? Czyli na przykład planowanie kampanii, burze mózgów, jakieś notatki ze spotkań, rozwój jakichś pomysłów, tak? Czyli projekt, pomysł X, podróż, nie wiem, dookoła świata, prawda? I sobie nad różnymi aspektami tej podróży dookoła świata będziemy rozmawiali w ramach projektu. Parę słów na temat tak zwanych dobrych praktyk, nie? Czyli jeśli zaczynacie pracować z czatem GPT, to fajnie, żeby te 4 rzeczy stały się po prostu waszymi nawykami. Czyli po pierwsze, pierwszy taki dobry nawyk to jest trzymaj się tego szablonu, tak? Czyli rola, kontekst, cel, działanie konkretne. Dobrze jest czasami, druga praktyka dobra, szczegółowa instrukcja. Im bardziej szczegółowe wskazówki Twój asystent dostanie, tym lepsze dostaniesz rezultaty, czyli unikniesz tej sytuacji, że trzeba będzie do tego wracać, poprawiać, albo w ogóle dostaniesz odpowiedź niezadowalającą. Czyli im bardziej szczegółowo mu dasz tą instrukcję, tym lepsze dostaniesz wyniki. Potem jest kolejna dobra praktyka, zachowanie ciągłości. No, z czasem, kiedy dopiero zaczynacie współpracę, to jeszcze możecie nie poczuć takiej potrzeby, ale znowuż, wyobraźcie sobie, że pracujecie z asystentem, ludzkim asystentem w firmie, prawda? I z czasem z tym asystentem będziesz potrzebował do czegoś wrócić. Pamiętasz, Marian, tydzień temu pracowaliśmy na temat tej kampanii. Ja teraz potrzebuję ten temat pociągnąć dalej, prawda? Więc od czasu do czasu, kiedy masz rozmowę z czatem i wiesz, że przyda ci się jakiś wniosek z tej rozmowy na przyszłość, to po prostu mu piszesz w kolejnym, piszesz mu normalnie w rozmowie, zapamiętaj to. Literalnie, zapamiętaj wnioski z tej konwersacji na przyszłość. I on to zapamięta i będziesz mógł do tego w przyszłości wrócić. No i kolejna rzecz to jest specjalizacja. Specjalizacja, czyli jakby wąsko wyspecjalizowana współpraca w danym momencie w jakimś temacie daje lepsze efekty niż jakaś bardzo ogólna współpraca. Czyli do czego tutaj zmierzam? Popatrzcie. Chodzi o to, że jeżeli na przykład masz rozmowę z czatem GPT na temat jakikolwiek, to dobrze jest, żeby dana rozmowa była na jeden temat. Jeżeli potrzebujesz z nim poruszyć inny temat, zupełnie z innego obszaru, to rozpocznij nową rozmowę, prawda? Tą nową rozmowę zawsze możesz rozpocząć tutaj klikając sobie w logo po prostu czata na górze i tu jest opcja nowy czat, nie? Czyli nowy czat rozpoczyna zupełnie nową rozmowę, czysta karta, on oczywiście ma tą swoją pamięć, pamięta wszystko tam, o czym gadaliście wcześniej, ale teraz przed chwilą rozmawiałem z nim o azjatyckiej kuchni, a teraz chcę z nim porozmawiać o problemie z samochodem. A za chwilę będę chciał porozmawiać o planie podróży na wakacje, prawda? Czyli każdy temat w osobnej rozmowie. Podobnie w przyszłości, jak będziemy sobie w przyszłym tygodniu tworzyli właśnie tych asystentów, no to żeby te asystenty nie były też zbyt ogólne, prawda? I tutaj przykład, prawnik, prawda? Mamy prawnika, ale prawnicy są wyspecjalizowani. Jest prawnik od spraw rodzinnych, jest prawnik od spraw karnych, jest prawnik od spraw gospodarczych, spółek, nie? I tak dalej. Czyli żeby był taki asystent też, wąska specjalizacja daje lepsze wyniki pracy. Także takie 4 dobre praktyki, warto się tego trzymać. No i drodzy Państwo, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszej merytoryki. Padły pytania na czacie właśnie, czy te szablony będą dostępne. Słuchajcie, bardzo proszę, macie tutaj kod QR, który już w tej chwili możecie sobie zeskanować telefonem. Proszę. Halo? Było pytanie, dobra, idę dalej.
Słuchajcie, więc co do zasady, w ogóle w czasie akademii z różnych spotkań kolejnych będziemy mieli różnego rodzaju materiały, przykłady, wzorce, szablony i też prezentacje z każdego spotkania. One będą wszystkie dla Was dostępne, prawda? Ja to zbieram na dysku Google, do którego właśnie prowadzi ten kod QR. Możecie sobie go już w tej chwili zeskanować. Przeniesieni dostaniecie do folderu tego, prawda? Tutaj w tej chwili w tym folderze właśnie mamy materiały, czyli mamy konkretne materiały. Już tutaj właśnie jest ten szablon idealnego promptu, który Wam pokazałem. To jest właśnie ten tutaj zaznaczony na niebiesko. Możecie sobie to skopiować, używać do woli, zmieniać treść, ale macie szablon. OK? No i drodzy Państwo, na koniec jeszcze raz informacja. Wiecie o tym, że to spotkanie jest początkowym spotkaniem większej serii, spotkaniem wstępnym. Natomiast chcę Was w tym momencie zaprosić do udziału w pełnej Akademii Sztucznej Inteligencji. O, tu widzę na czacie już kupione, świetnie. Tak, Ola, zaraz kod QR wyświetlę jeszcze ponownie, spoko. To są, słuchajcie, 4 spotkania przez kolejne 4 czwartki, począwszy od przyszłego tygodnia, czyli 2 października skończymy. Na kolejnych spotkaniach będziemy się zajmowali różnymi właśnie aspektami pracy z czatem GPT i będą z każdego spotkania ćwiczenia i będą z każdego spotkania zadania do wykonania po spotkaniu w domu. Każde spotkanie będzie nagrane i będziecie przez rok, tak zakładam, ale może i dłużej, po prostu dla uczestników Akademii, ci, którzy wykupią dostęp, te nagrania będą dostępne zarówno w formie nagrań w internecie, ale też po prostu konkretne filmiki jako pliki MP4 po prostu wrzucę do folderu, będzie sobie można też ściągnąć i na przykład, nie wiem, przenieść sobie do telefonu, prawda? Dodatkowo dla uczestników Akademii tworzę zamkniętą, dedykowaną grupę na Facebooku, gdzie tylko będziemy zapraszać uczestników Akademii, którzy opłacili dostęp. I no, ta grupa będzie służyła właśnie komunikacji, czyli kolejne spotkania, linki do nagrań, kolejne materiały będę publikował właśnie za pośrednictwem tej grupy, no a też będziecie mogli sobie i my będziemy wszyscy mogli sobie tam podyskutować, wymienić się doświadczeniami, wrzucić jakieś swoje doświadczenia, przykłady może fajnych zastosowań, po prostu się nawzajem inspirować. Także serdecznie zachęcam. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to zapraszam do strony Well. Tutaj w zakładce wydarzenia, nadchodzące wydarzenia, tak, kiedy klikniemy nadchodzące wydarzenia, to nasza Akademia AI jest bodajże na drugiej albo i trzeciej stronie, bo strasznie dużo tych wydarzeń w Well się dzieje. Tak, mamy na trzeciej stronie jest Akademia AI. I słuchajcie, w tym miejscu robimy rezerwację miejsc, 97 zł. Jest opis całego wydarzenia, po co, dla kogo i harmonogram. Opis, także tędy rezerwujemy sobie wyjściówki na naszą akademię. Temat kolejnego spotkania, kochani, za tydzień. Za tydzień zajmiemy się już bardziej szczegółowo własnymi modelami GPT, czyli tymi asystentami, które mają nam powtarzalne zadania, często robić w sposób automatyczny, dużo łatwiej, dużo szybciej. Także odpowiemy sobie, zachęcę Was do tego, żebyśmy sobie w ogóle podyskutowali, żeby każdy z Was na początku działania z czatem, to głównie kieruję to pytanie do osób początkujących, czego ja w ogóle od AI chcę. Czyli na przykład, jakie ja mam w życiu potrzeby, co ja chciałbym usprawnić, co ja chciałbym ulepszyć, w jakim zakresie potrzebowałbym właśnie takiej asysty, nie? Takiego asystenta, który byłby zawsze pod ręką. Nie? Czyli jakich asystentów mogę potrzebować i do czego. Nie? I potem sobie przećwiczymy praktycznie. Słuchajcie, do tego odpowiadania na pytania, czego ja mogę chcieć od czata GPT, jakich asystentów mogę potrzebować, do tego też użyjemy, zgadnijcie czego? Czata GPT. Po prostu przejdziemy sobie przez ten proces, tak? Dlatego, że każdy początkujący, świadomy użytkownik sztucznej inteligencji po prostu powinien sobie przez taki proces przejść. My sobie go przećwiczymy w przyszłym tygodniu w praktyce. No i po spotkaniu ja Wam wszystko pokażę, jak się takiego asystenta buduje i
zadaniem do wykonania będzie, no właśnie, stworzenie swojej własnej armii asystentów dopasowanych do Waszych indywidualnych potrzeb. I teraz słuchajcie, jest ten moment, kiedy możemy sobie podyskutować, zadać pytania, powiedzcie, jakie są Wasze dotychczasowe doświadczenia ze sztuczną inteligencją, jakie mieliście może wyzwania, problemy. Podyskutujmy sobie, a część oficjalną dziękuję uprzejmie za obecność. Kończymy nagrywanie. Do tego momentu będzie nagrane. Dzięki za uwagę.